Dzień dobry. Non-stop. Au, 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 au. Musiałem już tabletkę teraz zjeść na jakąś przeciwbólową, bo tak zatoki bolą. I albo to jest początek choroby wysokościowej, albo po prostu od wiatru mi zawiało. Mega ciężko. Jest naprawdę masakra. Ona jest. Zaraz będzie słońce, to może trochę cieplej się zrobi. Bo jest naprawdę miazga. Na samym koniec. Tam na samym końcu. Dokładnie tam. Jest najwyższy punkt. Jeszcze tylko tam musimy dojść. A zejście też nie jest łatwe. Rozwaliłem. Przynieśli nam na śniadanie popcorn, ciastka jakieś. Z wczoraj mamy kanapki jeszcze, herbatka z imbirem. Jest 15 po 12. 40 minut i ruszamy. Nie rozumiem, czemu akurat nam dali popcorn i biszkopty. Jak to się nazywa? Herbatniki. I herbatniki na śniadanie. Dziwna sprawa. Ale też, czekajcie. Też kiedyś jak czytałem o wyprawach w Himalaje, to na przykład każdy miał sobie właśnie przed atakiem szczytowym wziąć coś, co tak naprawdę lubi, tak bardzo, żeby przedtem sobie zjeść, żeby tak poprawiło morale, żeby się bardziej chciało i tak dalej. Wiecie, ja lubię popcorny, ale czy aż tak? Denis przyniósł mi rękawiczki konkretne, bo moje to wiadomo by się nie nadały za bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Kamil. Gotowi? Jak zwykle marudzi, ale to nic. Przynieśli nam gorącą wodę w termosach. I zaraz atakujemy. No i ruszamy. Ready guys? Wszyscy gotowi, spakowani, ciepło ubrani. No i fajnie, startujemy na górę. Niebo jest piękne, gwiaździste, pewnie nie zobaczycie, ale musicie mi uwierzyć. Ręka. Oj. So just take 5, like 2 minutes, pray for your own. Okay. And then when I say non-stop, to the top, okay? Okay. Okay. Non-stop. To the top! Au, 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 au. Jedziemy! Stop to the top, lecimy na górę. Startujemy pierwsze od nocy. Mamy 5 km do góry. Musimy bardzo powoli iść, ponieważ ruszamy z około 4700. No i na szczycie jest 5895. Także duże przewyższenie. Trzeba to zrobić bardzo mądrze. No i być na wschód słońca na górze. Kolejne ekipy atakują, z dołu widać. A my idziemy pomału, tak? Pomalutko. Nasz przewodnik jest mniejszy. Zna polskie słówka. Pojedyncze, bo pojedyncze. Polacy nauczyli. No i na razie wspinaczka. Pierwsze pół godziny mamy tak troszkę wspinaczki po skałach do góry. Chociaż ma być bardziej lightowo. Musimy zmienić baterię w mojej lampce, bo zaczęła szwankować.
Okej. Ogólnie jest spoko, już trochę idziemy pod górkę, to się cieplej zrobiło. Także jest naprawdę okej. Dobra, pierwsza godzinka za nami. Chłopaki doszli, idziemy teraz w piątkę już. Jesteśmy już praktycznie na 4900. Także spoko. Dobrze idzie. Kroczek za kroczkiem i do przodu. Jesteśmy na 5000. Przerwana herbatkę. Z imbirem. 2 godziny 15 za nami. Zaczęła się chyba choroba wysokościowa. Albo od wiatru, bo cały czas wieje zimny wiatr. Musiałem już tabletkę teraz zjeść na jakąś przeciwbólową, bo tak zatoki bolą. I albo to jest początek choroby wysokościowej, albo po prostu od wiatru mi zawiało. No i co to? No i powiem wam, że powyżej 5000 to już te kroki się ciężej stawia, zdecydowanie. No, musimy sobie zrobić na coś słodkiego. Olejku trochę z tego, z peru walnąć. Dobra, to nie jest lekko. Nawet jest ciężko, powiem. Teraz od 3 do 5 ma być najzimniej, że ręce już trochę marzną. Nie ma lekko. Jest nieciekawe, naprawdę. Jest bardzo, bardzo ciężko. Na jakiej wysokości jesteśmy? 400. 5400. Ale jest mega ciężko. Everest Base Camp, przy tym to spacerek po plaży. Jest mega, mega ciężko. Serio. Co? Co? Że kręci się w głowie krok za krokiem. No, strasznie się w głowie kręci. Wymiotować się chce. Nie jest dobrze. You know, finding Wszędzie. Stella Point is quite very Yes. hard Aha. compared to Stella to Hur. That From will be Stella easier, Point yeah? to Hur is very easy. Okej. Yeah. Właśnie tutaj mamy już tak hardkorowo. Spinaczka, śnieg cały czas. Wszystko tu już jest zasypane śniegiem, a wiecie, nie mamy raków. Mamy zwykłe buty. Ale tam na górze już, jak widać światła, nie wiem czy zobaczycie. Nasz pierwszy punkt. No i niech słońce wyjdzie i się trochę zrobi cieplej. O. Pomału, pomału. Pomału! Idziemy! Najbliższa! Jest naprawdę masakra. Przejebane jest. Mamy parę wniosków do kolejnej wyprawy, co? Zdecydowanie. Na pewno dłuższa aklimatyzacja. Cały czas głowa boli. Żygać się chce. Kamil też żygał w sumie. Ja to staram się powstrzymać też, ale jest bardzo blisko. No i na pewno ubrania. Źle się ubraliśmy trochę. Ręce marzną. Ale jeszcze kawałek i jesteśmy na górze. Już na pewno nie wpuścimy. O, nie ma szans. Wchodzimy, robimy zdjęcia, filmik i schodzimy szybko w dół. Masakra. Masakra. Ale chłopaki fajnie, naprawdę dobrze się nami zajmują. Pomagają cały czas jak trzeba. Najgorszy ten ostatni odcinek. Śnieg i kamienie i nie jest lekko. No i minus 20. Jest tak lodowato, że szok. Zaraz będzie słońce. To może trochę cieplej się zrobi. Bo jest, naprawdę miazga. Idziemy opaki. O, nie wiem, tyle gdzie przyjść wcześniej. Dobra, ruszamy dalej. Ja po drodze, I tak od 5 godzin. Krok po kroku do góry. Ale dała mi radę ta góra, serio. Jest
Na maksa ciężko. Znaczy nie dała, bo ją zdobędę. To ja dałem jej. Patrzcie jak pięknie. Jeszcze trochę wyjdzie słońce, ale tak już jest niesamowicie. Jesteśmy. Pierwszy punkt. Stella Point. 5756. O, ale są zniszczone. Wszędzie śnieg. O, ale my jeszcze musimy iść na górę. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. O, ja pierwszy. Na to nie miałem takiej walki. Mamy to. How far left? From 1 here, kilometer? one kilometer, 45 minutes. How much? 24? 45. 45 minut. Yes, to Huru Beach. Nie, 45 minut jeszcze do najwyższego punktu. Ale najgorsze za nami. Ale było ciężko. Tam na samym końcu, ale tam jest najwyższy punkt. Jeszcze tylko tam musimy dojść. Ale jak wyszło słońce, jak zobaczyliśmy, że jesteśmy na górze, tak się wszystko zmieniło. Ale głowa dalej boli. To się nie zmieniło akurat. Jest lodowiec. Ja pierwszy, jakie to jest ciężkie. Pięknie to wygląda wszystko. Okay, go guys. Let's finish. Yeah, let's go, please. Chłopaki kazali nam już założyć okulary. Właśnie do takiej wysokości śnieg, jak się odbija słońce od śniegu, to działa jak lustro. Można naprawdę stracić wzrok. Bardzo niebezpieczne to jest. Wielu ludzi sobie z tego nie zdaje sprawy. Znaczy ci, co idą w góry, to sobie zdają raczej, ale dużo tych, którzy nie chodzą w górę, nie wiedzą o tym. Serio. Już po prostu widzimy ten znaczek, dochodzimy, ale każdy krok dalej waży tyle, że szok. Jeszcze trochę. Jeszcze jakieś pół kilometra. Dochodzimy tam, szybka fotka. Filmiki spodamy, bo serio wymiotować mi się chce cały czas. Jeszcze kawałek. Ostatnia prosta. Ale nam tak po raz kopa od dupko dzisiaj. Szok. Zobaczcie, jaki lodowiec. A tam już ci ludzie stoją. Jesteśmy. Jesteśmy na górze. Jesteśmy na górze.
Trzeba uciekać. Zbiegam teraz na dół szybko, żeby całkiem nie dopadło. Na razie wygrałem walkę, nie zmiotowałem ani raz, chociaż chciało się bardzo wiele razy, ale głowa boli od jakichś 6 godzin, już 5. Od jakichś 4 chce mi się wymiotować, także trzeba zejść na bezpieczną wysokość. Musimy jak najszybciej zejść. Chłopaki zostali jeszcze w tyłu, w tyle. A ja z Denisem schodzimy w dół. Ale powiem wam, że schodzenie też nie jest łatwe. Ale chwila, moment, się lepiej poczuję, to najważniejsze. Mimo bólu głowy, który był, nie zwymiotowałem ani raz, także udało mi się pokonać chorobę. Bimba nie rozwala, po prostu szok. Ale masakra. Walczę, żeby nie zwymiotować. Mam jeszcze z 2 godziny do kempu. I tu cały czas w dół. Wierzcie mi, że to nie fajnie się tak schodzi. Ale zejście jest ciężkie, co nawet nie wyobrażacie. Ale muszę brodę przyciąć. Od razu przylecę pojutrze do Tajlandii. Cześć do barbera. Nie pamiętam, jak teraz ostatni raz obcinałem brodę. Z miesiąc na pewno. Ale mnie boli. Zejście po prostu jest tragedia. I wiecie, no, fajnie, znaczy nie fajnie się uchodziło, ale jak zdobyliśmy już tam ten punkt, zdobyliśmy szczyt, to sobie myślę, super, dobra, wracamy zaraz do kempingu. No, jak się weszło, to trzeba zejść jeszcze. A zejście też nie jest łatwe. Już rozwaliłem rękę. Bo się wywaliłem oczywiście i jeszcze z 10 razy udało mi się nie wywalić. Bo cały czas jedziemy ślizgiem w dół. No, ciekawa przygoda jest, naprawdę ciekawa. No, tam przed nami jest kamp, ale jeszcze jest do drogi. Czekajcie, gdzie on jest, nie mogę go złapać. Idziemy i ta trasa się normalnie nie kończy. Przez dzisiejszy dzień skopał mi tyłek, także szok. Chciałem wyzwanie, tego dostałem. Pomyślcie, że tam z samej góry schodziliśmy. Ja wiem, że jaki kawał drogi. I jeszcze dalej nas nie ma w kempingu. Ale to będę dobrze wspominał. Nareszcie nasz kemping. Chociaż jeszcze tam pewnie 10 minut tu będziemy szli. Ale już się cieszę, że go widzę. Po prawie 9 godzinach jestem na miejscu. Ale to było wyzwanie. No, zapamiętam to na zawsze. Ale teraz potrzebuję snu, zdecydowanie. I wody. Dobra, muszę się iść kibnąć. Zresztą widzicie, jak wyglądam. Potrzebuję snu, zdecydowanie. Także obudzę się, to podsumuję wszystko. Tak w ogóle nieźle mnie spaliło od słońca, a się smarowałem. Jakby Ala pytała. 13, coraz więcej ekip wraca z wyprawy. Nie wiem, to tak długo. Ja wróciłem przed 9. Ale no niektórzy tak długo. No, za chwilę wam coś tam podsumuję mniej więcej jak było. Bo wierzcie mi, że naprawdę było bardzo ciężko. No, myślę, że to była jedna z moich, no, może najcięższa nawet przeprawa, ale przeprawa, jaką miałem. Jak sobie właśnie o tym myślałem, ale na momencie jak leżałem, to z takich chwil w podróży, które zapamiętam, które były bardzo, bardzo ciężkie. To są dwie. To właśnie, no, to sztorm na Antarktydzie i to,
Najwięcej nie mogę sobie przypomnieć. Ale to było tak porównywalne do siebie, że od razu z tym skojarzyłem. Dzisiaj to już nam do jedzenia dają wszystko, co zostało zmiksowane razem. To, co na przed chwilą podali, pasterne banany usmażone, to już nawet wam nie pokazywałem. Zupka jest w porządku całkiem, dyniowa. Ale patrzcie to, takich czarów też jeszcze nie widzieliście. Ugotowany makaron z jajkiem i usmażony na patelni. Nie widziałem takiego dania nigdy, ale podobno dobre. Nie mamy wybuchu. No ale obiadek z takim widoczkiem na Kilimandżaro. Także petarda. Ale chcemy już schodzić w dół. Chcemy się lepiej poczuć trochę jeszcze. Po obiadku, znaczy po tym przyjęciu miało być obiadkiem. Ale ważne, że chłopaki się starają. O, tak powiem. No, ale powiem wam, że naprawdę to było takie wykończenie organizmu, że ja teraz leżę i mi się w ogóle nie chce nigdzie ruszać, a my musimy jeszcze dzisiaj zrobić chyba 7 km na dół do innego obozu, który będzie na 300, bo jutro o 6 stajemy i mamy 10 km do zrobienia do bramy. I to nie ma żartów tak naprawdę, bo mi się nie chce. A trzeba zrobić. Nie ma innej opcji. Podziwiam ludzi naprawdę. Podziwiam ludzi, którzy zdobywają Everest, inne szczyty i tak dalej. Jak ja sobie pomyślę, jak ta Magda, koleżanka moja, 2 miesiące siedziała i 2 miesiące dopiero, po 2 miesiącach dopiero to zrobiła. Znaczy 2 miesiące zajęło jej całe to zdobycie Everestu. Jezus Maria, nie wyobrażam sobie tak 2 miesiące siedzieć w górach. Ciężka sprawa, ale podziwiam bardzo. Naprawdę. No. Dobra, że to jest kolejny odcinek z wyprawy, także kolejna firma, która mnie wspiera i pomaga, Odkryj Auto. Jeśli ktoś z Was potrzebuje samochodu na lotniskach, na wszystkie lotniska w Polsce mają, plus dodatkowo w Hiszpanii jeszcze w 5 lokalizacjach dokładnie, to serdecznie polecam dodatkowo na hasło wojownik, możecie dostać zniżkę 10%. Z Odkryj Auto współpracuję naprawdę też praktycznie od początku kanału, zaraz jak się kanał zaczął rozwijać dokładnie. Także warto na pewno, bo mają świetne ceny, świetne samochody i będziecie zadowoleni. Wszyscy już spakowani, znaczy plecak jest spakowany, obóz wiadomo, jeszcze nie. Żegnamy się z tym widokiem. 7 km w dół. Ale będziemy sobie iść inną trasą, także zobaczycie coś nowego. Pogoda sprzyja, także będą fajne widoki na pewno. Schodzimy w dół, więc mamy cały czas w dół. Powiem wam szczerze, że ja to wolę iść pod górkę niż schodzić w dół, bo w dół to tak paluchy bolą, że szok. Przyszliśmy do kempingu Rangersi, ale to nie jest ten, w którym się zatrzymujemy, bo normalnie mieliśmy się tu zatrzymywać, ale ze względu na to, że mamy wcześniej nasze bilety, to musimy iść do następnego. A do następnego, czyli Wakę, mamy 3,5 km jeszcze. A tu jesteśmy na wysokości 3950 metrów. Ale jest tragiczna droga, którą musimy schodzić. Cały czas tylko kamienie. Kamienie, błoto. No cóż, jak się gdzieś weszło, to trzeba zejść później. No, tutaj teraz ładnie wygląda. Trochę się zmieniło to. Bardziej zielono się zrobiło. Jest już ładnie. Ale już mam dość tego schodzenia, serio. Dość i to totalnie. Cały czas tylko w dół. Zdecydowanie wolę wchodzić do góry. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie do góry, czy w dół. Jak ktoś z Was lubi chodzić po górach. Jeszcze 20 minut mamy do kempingu. Także już bliziutko. Całe szczęście. Troszkę by się przydało się podsumować ten dzień. Na podsumowanie wyprawy jeszcze przyjdzie czas, ale podsumować ten dzień. Jakbym powiedział, że było łatwo, to bym był głupi. Bo było bardzo ciężko. Było naprawdę bardzo ciężko przez to, że choroba wysokościowa mnie dopadła. Kamila zresztą też. Kamila nawet mocniej niż mnie, bo on już wymiotował. Ja dałem radę się powstrzymać. Zaczęło się to, w sumie jak ruszyliśmy o pierwszej ruszyliśmy. Pierwsza godzinka była taka w miarę spoko. No i później zaczęło się robić zimno.
i straszny wiatr się zrobił. Wiecie, jak jest minusowa temperatura i wiatr, to wszystko odczuwacie dużo, dużo mocniej. Dlatego ja od razu próbowałem jak najbardziej coś zrobić z twarzą, żeby jakoś zakryć. I tak nic to nie dało, bo jak próbowałem zakryć, to wtedy nie dałem rady oddychać. No i praktycznie twarz mi odmarzała. No i tak, na około 4800 zaczęła się choroba wysokościowa. Na początku zacząłem czuć ból z przodu, czyli w zatokach. Następnie przerzuciło się na tył głowy i duże, duże pulsowanie. No i już około 5000 metrów, jak byliśmy na takiej wysokości, no to zaczęło mnie brać na wymioty. Oczywiście mocno z tym walczyłem. Jumbo! Mocno z tym walczyłem, ale no było nieciekawe. Jumbo! Wiecie, to są takie rzeczy, że jak to wszystko was naraz dopada, to od razu odbiera wam całe siły. Gdzie ja uważam, że byłem dobrze przygotowany fizycznie na tą wyprawę, no bo jednak cały czas coś trenuję. Mimo tego, że wiecie, nie siedzę na salce, nie boksuję i tak dalej. Ale praktycznie 5 razy w tygodniu trening jakiś robiłem. Także jakoś ta forma była. No i dodatkowo starałem się cały czas, żeby było to 10 000 kroków. No chyba, że akurat jeździliśmy autem cały czas z polem, no to wtedy się nie dało. No i tak. Później koło 3:00 zaczęła się najgorsza pogoda. Nie dość, że był mocny wiatr, temperatura spadła do -20, z tego co przewodnicy mówili, że taka teraz tam występuje. To jeszcze ta choroba wysokościowa. Było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Przez kolejne 3 godziny walczyłem ze sobą. Po prostu szedłem za przewodnikiem, patrzyłem mu tylko na buty i starałem się nie zwracać uwagi na nic innego, bo było tak źle. Było naprawdę źle. Przeszło mi przez głowę milion myśli. Po co ci to? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także wtedy jak się już pojawiają takie myśli, to już człowiek wie, że jest źle. Bo jak coś, no to czekałem praktycznie rok, żeby pojechać, zrobić. Nagle pojawiają się chwile zwątpienia, no to wtedy musi być źle. Humory trochę by się poprawiły po tym, jak zaczęło wychodzić słońce. Przewodnicy nam powiedzieli, koło 6 rano, po 6 zacznie słońce wychodzić. Zobaczycie, w głowie się też zmieni. Dacie radę, dawajcie cały czas do przodu. Krok za krokiem, będzie dobrze. No i słuchaliśmy i tak robiliśmy właśnie. No i słońce wyszło, trochę się poprawiło, ale jak już dochodziliśmy do szczyt, znowu się zaczęło bardzo zimno i duży wiatr. I wtedy znowu nas dopadło tak konkretnie, że już każdy krok też tyle ważył. Tak mi się znowu wymiotować chciało cały czas, że jak doszliśmy tylko do znaku, mówię, kurde, robimy zdjęcie, filmik i spadamy jak najszybciej, bo masakra po prostu. Nie chcę wymiotować, chcę z tym walczyć, no ale było ciężko. No a na górze był taki wiatr, że po prostu wszystko nam odmarzało w chwilę, moment. Także trzeba było naprawdę się szybko zmyć. Zrobiłem co miałem zrobić. Mówię do przewodnika, dawaj, lecimy sami. W dwójkę w sumie tak można powiedzieć, że zbiegliśmy w dół. Bo jak do góry szliśmy 6 godzin, to w dół już 2. Także można powiedzieć, że zbiegliśmy. Ogólnie niesamowita przygoda. Niesamowita. Wiem, gdzie popełniliśmy błąd. Powinniśmy mieć jeszcze 1 lub 2 dni aklimatyzacji. Powinniśmy lepiej się ubrać. Byłoby na pewno dużo lepiej. I zacząłem gdzieś leki, których nie wzięliśmy, bo przewodnicy nam powiedzieli, żebyśmy nie brali, bo jak nas nie boli głowa jeszcze, to... Jumbo. Że jak nie boli nas jeszcze głowa, to już nas nie będzie bolała i nie mamy się czym przejmować. No i długo nie trzeba czekać, godzina i zaczęła boleć. 3 podstawowe błędy popełniliśmy, które przy jakichś kolejnych wyprawach na pewno naprawimy. Bardzo, bardzo się cieszę, jestem dumny z siebie, że udało mi się zdobyć Kilimandżaro, bo tak by nie patrzeć, to jest coś fajnego. To już prawie 6000 metrów, jakieś marzenie kolejne podróżnicze spełnione. No. Tak, no. Mogę powiedzieć, że jestem z siebie dumny. Skromnie mówiąc. Pamiętajcie, czasem trzeba samemu sobie pogratulować, a później świętować swoje zwycięstwo. Także na świętowanie przyjdzie czas, jak za 2 dni będę już z moją kochaną Lalunią. Bo jutro już mam samolot. Najpierw lecę do... gdzie ja lecę? Do Etiopii
i z Etiopii bezpośrednio Bangkok. I w Bangkoku 2 dni zostaje i później wracam na Phuket, bo rodzice do mnie przyjechali na święta. Czy uważam, że to jest dla każdego? Ciężko powiedzieć. Ta trasa, którą my szliśmy, na pewno nie jest dla każdego, bo była bardzo ciężka. Naprawdę była bardzo, bardzo ciężka. Można wybrać taką łatwą trasę, nazywa się Coca-Cola. To myślę, że to spoko. Jeśli ktoś tam sobie poradzi z tym, że w głowie, wiecie, z wysokości, z chorobą wysokością i tak dalej, spoko. Ale ta, co my, na pewno nie. I już doskonale wiem, dlaczego było napisane, że tylko 30% ludzi daje rady tą trasę pokonać. Wszystko się potwierdziło. A jeśli Tobie się podobał mój wyczyn, który zrobiłem, moje zdobycie Kilimandżaro, to zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. Będzie fajnie. Będzie naprawdę fajnie. Mój cel to było do końca roku 400 000. Niestety się nie udało, bo troszkę mi teraz filmy zamuliły, ale zawsze to jeden więcej. Dzięki wielkie. Zabawne jest to, jak wracacie już szlakiem i każdy, kto was mija, każdy miejscowy oczywiście, jakiś portier albo ktoś, czy tragarz, to każdy gratuluje zdobycia. Ja mówię, no fajnie, dziękuję. Ale dla nich to takie proste w sumie. No ale miłe to takie jest. No i dochodzimy do naszego ostatniego kempingu na tej wyprawie. Mecca Camp 3100. 1600 metrów w dół zeszliśmy w sumie z tego, w którym mieliśmy drzemkę. Fajne w tych kempingach są te takie słupki z tą tabliczką. Przynajmniej wiecie co i jak. Także jutro do Mwakke Gate 10 km nam zostało i kończymy tą przygodę. Ekipa tu już rozkłada wszystko. Tam chłopak myje gary, zaraz będzie kolacja robiona. Reszta tutaj rozkłada swoje. Fajny klimacik tutaj. U nas 18 już, czekamy na kolację. Fajnie minął dzień. Wiecie co? Muszę wam to powiedzieć. Właśnie skończyłem czytać książkę W pustyni w puszczy. Stwierdziłem, lecę do Afryki, wezmę sobie coś związanego z Afryką. Jakąś przygodową książkę, no i wpadł na W pustyni w puszczy. Jeju. Ktoś, jak powiedziałem, że będę czytał tą książkę, ktoś mi powiedział, że jego żona nie pozwoliła dziecku czytać tego, bo to jest rasistowska książka. Ja sobie myślę, kurde, W pustyni w puszczy, przecież to wszyscy w szkole czytali. To była lektura. Jak przeczytałem tą książkę, ona jest strasznie rasistowska. Strasznie, totalnie. Serio. Biały pan, czarny sługa. Masakra, nie? Naprawdę masakra. No. Musiałem wam to powiedzieć. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o subskrypcji. Lecimy dalej. Jeszcze jeden odcinek został i lecimy do Tajlandii.